Marzysz o tym, żeby się spakować i ruszyć w drogę, przeżywać motocyklowe przygody, ale być może nie wiesz, od czego zacząć i jaki motocykl powinieneś wybrać. W dzisiejszym odcinku podzielę się z Wami moim subiektywnym wyborem najlepszych motocykli adventure dla początkujących. Numer 1 na naszej liście to w zasadzie kultowy już dzisiaj w Polsce Benelli TRK 502X. Popularny Benek bardzo często pada wyborem osób szukających pierwszego motocykla w klasie Adventure, a we Włoszech był swego czasu najlepiej sprzedającym się modelem motocykla w ogóle. Dziś już na szczęście też nikt nie wspomina i nie przypomina jego chińskich korzeni. Nikogo też nie martwi dostęp do części czy jakość sieci serwisowej. TRK 502X jest z nami od 2018 roku i oczywiście posiada włoskie korzenie, ale zbudowany jest przez Benelli we współpracy z QJ Motors, czyli ma technologicznie bardzo chińskie korzenie. A co oferuje? Kupując Benelli otrzymacie motocykl o absolutnie dorosłych rozmiarach. Jest to duży gabarytowo sprzęt. Silnik 500 cm, oczywiście 2 cylindry w rzędzie, generuje 48 koni i 46 Nm i zasila go oczywiście wtrysk. Ma też sensowne koła 19 i 17 cali na szprychach. Oferuje całkiem niezłą wygodę i przyzwoite spalanie w okolicach 4 do 4,5 litra, co przy dużym baku pozwoli Wam przejechać naprawdę sensowny kawałek drogi. Na co w Benelli narzekano? Głównie na jego masę, bo waży absurdalne 240 kg jak na tą klasę sprzętu. Oprócz tego przeciętnej jakości zawias, no i hamulce. Kiedy powinniście na niego spojrzeć i brać go pod uwagę? Kiedy szukacie motocykla do turystyki głównie szosowej z okazjonalnym wypadem po raczej twardszym szutrze. Potrzebujecie motocykla o dużych gabarytach, bo na przykład jesteście wysoką osobą, a osiągi nie są priorytetowe. Szczerze powiedziawszy, znam trochę osób, które mają lub miały Benka i nikt na nie nie narzekał oprócz jednej osoby, która swoją drogą została wprowadzona trochę w błąd przed zakupem tego sprzętu. Także to się nie liczy. Numer 2 na naszej liście to Royal Enfield Himalayan. Himalayan to motocykl bardzo wyróżniający się na tle konkurencji na różnych polach. Na pewno nie jest to motocykl dla każdego, ale zdecydowanie jest motocyklem dla niektórych. Wyróżnia się specyficzną, moim zdaniem, bardzo trafioną i fajną stylową, taką trochę retro. Sprawia wrażenie motocykla prostego i taki też trochę jest. Co dostaniecie kupując Royal Enfielda Himalayana? Bardzo wyróżniający się motocykl o bardzo przeciętnych osiągach, dlatego że z singla 400 cm Royal Enfield wyciąga niespełna 30 koni i tak samo mało newtonometrów, więc do poszalenia on się nie będzie nadawał, ale zdecydowanie wypada super jako osiołek połykający kolejne kilometry w swoim niespiesznym tempie. Pali też stosunkowo niewiele, bo około 3 litry na 100 km i ma, jak wspomniałem, prostą konstrukcję. Aha, ciekawostka, pomiędzy zegarami znajdziecie na nim kompas. Ale jak wspomniałem, Royal Enfield Himalayan nie jest dla każdego, więc pytanie, co w nim trzeszczy? No zdecydowanie niedomagająca moc do masy, bo wbrew obiegowej opinii Himek wcale lekki nie jest i waży 194 kg. Kto powinien zatem poszukać Royal Enfielda? Zdecydowanie indywidualiści, którzy szukają prącego naprzód bez zająknięcia, choć z umiarkowaną dynamiką osiołka. Nie zależy Ci na osiągach, zależy Ci na tym, żeby jechał gdziekolwiek i wjechał przez najgorsze dziury, a do tego był stylowy. Royal Enfield Himalayan może być wyborem motocykla adventure dla Ciebie. Swoją drogą na stronie advlog.pl, link znajdziecie w opisie tego filmu, jest recenzja tego motocykla w wykonaniu Kamila z kanału Fotomotoblog. Troszeczkę zmieniamy stylówę, bo po pierwsze przenosimy się do znacznie większej pojemności i mowa tu o BMW G650 GS. Jeśli podobał Wam się F650 GS, ale trąci już trochę myszką i poszukujecie czegoś podobnego, ale trochę świeższego, no to nie tylko Wy staliście w tym miejscu i odpowiedziało na te zapytania swego czasu BMW, produkując G650 GS-a, tudzież GS-a. Motocykl pojawił się w 2011 roku, produkowany był dość krótko, pewnie ze względu na to, że
Co do założenia, był tak naprawdę trochę zmodernizowanym poprzednikiem, a w drugiej dekadzie XXI wieku wypadał trochę słabo technologicznie. Jakby nie patrzeć, był jednak prawilnym, turystycznym enduro właśnie w drugiej dekadzie XXI wieku. BMW G650 GS jest zasilany oczywiście singlem, który oferuje nam 48 koni mechanicznych i aż 60 Nm momentu obrotowego. Ma też całkiem niezły stosunek mocy do masy, bo waży 191 kg gotowy do jazdy i to zabierając ponad 17 litrów paliwa do baku. Ma też przyzwoite skoki zawieszeń. Ponarzekacie na raczej mizerne hamulce i troszeczkę archaiczną koncepcję, jak na motocykl w rocznikach po 2010 roku. Bo mamy do czynienia z wibrującym singlem, z 5-stopniową przekładnią. No wiecie, tak jak wspominałem, w zasadzie niewiele się różni koncepcyjnie od starszego F650. Za to kto zdecydowanie powinien zwrócić uwagę na BMK? Na pewno ci z Was, którzy są raczej niższego wzrostu, tak jak na przykład ja i nie chcecie się pakować w duży motocykl, a jednocześnie chcecie rozpocząć offroadową turystykę krajoznawczą. Kolejnym motocyklem w naszym zestawieniu jest Kawasaki Versys X300. Tak, nie przesłyszeliście się. Ja wiem, motocykle tej marki rzadko pojawiają się w moich zestawieniach, głównie ze względu na to, że stosunkowo niewiele tych motocykli Adventure Kawasaki w swojej historii wyprodukowało. Inaczej jednak historia ma się z Versysem X300, bo jest to bardzo ciekawy, mały motocykl. Mamy silnik niespełna 300 cm, ale co ciekawe w tej klasie i dość niespotykane, jest to rzędowa dwójka. Także w przeciwieństwie do większości innych 300 nie mamy singla, a coś kompletnie innego. Jak dołożymy do tego świeży design, całkiem niezły wygląd, fajne kolorki, spory bak, przyzwoite zawieszenie, niezły komfort i owiewanie, ochronę przed wiatrem, okazuje się, że otrzymujemy bardzo intrygujący i interesujący, świeży, mały motocykl Adventure. Co zaoferuje nam Kawasaki Versys? Dostaniemy z silnika 30 koni mechanicznych, 26 Nm, za to 6-stopniową skrzynię i spalanie na poziomie 4 litrów na 100 km. Kanapa jest na średnim poziomie, 845 mm, czyli ani wysoko, ani specjalnie nisko. Za to motocykl jest w całkiem rozsądnej wadze, bo waży 175 kg gotowy do jazdy. Możecie narzekać na to, że nie do końca jest to motocykl terenowy, chociaż i tak już widziałem takich, którzy znaleźli się i uparli na to, żeby go upalać w nieco bardziej ambitnym terenie niż motocykl początkowo został do niego skonstruowany. Często pojawiają się też narzekania na światła, które nie świecą specjalnie za dobrze, a dla niektórych kanapa nie jest specjalnie komfortowa. Kto w takim razie powinien zwracać uwagę na Kawasaki? To oczywiście poza fanami marki ludzie, którzy szukają bardzo uniwersalnego motocykla, także do jazdy na co dzień oraz do małej turystyki z odrobiną offów. Jeśli jesteśmy przy motocyklach 300 cm i raczej świeżych, to nie sposób nie wspomnieć o BMW G310 GS, czyli o Baby GS-ie. Bawarska marka zwykle kojarzy się z bardzo dużymi, dopasionymi maszynami i takie oczywiście produkuje i oferuje na co dzień. Natomiast posiada też od jakiegoś czasu opcje dla młodszych, dla początkujących jeźdźców. Nie da się ukryć, motocykl przykuwa uwagę designem i nawiązuje do swoich starszych, tudzież większych kuzynów. Zasila go singiel, który jednakowoż jest całkiem mocny jak na taką jednostkę, a także motocykl jak na dość świeży produkt przystało i motocykl wyjeżdżający pod prestiżową marką, choć produkowany niekoniecznie w Niemczech. Posiada na pokładzie sporo nowoczesnych systemów, a jeden z nich, czyli na przykład ABS, da się bardzo łatwo wyłączać, dzięki czemu BMW mruga do nas troszkę oczkiem, mówiąc, gdzie chce jeździć. Kupując Baby GS-a dostaniecie całkiem niezłą jakość wykonania i dobrą ergonomię tego motocykla. Jak wspomniałem, mocny singiel wygeneruje 34 konie mechaniczne w maksie i 28 Nm. Jak na jednostkę 300 cm w jednym garze? Całkiem nieźle. I jest to BMW GS. Ponarzekacie z pewnością na cenę oraz na kulturę pracy silnika, który brzmi, jakby ktoś do środka wsypał wiadro śrubek. Taki urok tej jednostki. Kiedy szukać Baby GS-a? Kiedy nie możesz jeździć żadnym większym GS-em, a koniecznie musisz mieć BMW i lubisz się w weekendy szwendać po szutrach, a jeszcze na co dzień powykorzystywać motocykl do codziennych zadań, dojeżdżania do pracy czy na uczelnię. Szóstym motocyklem w naszym zestawieniu będzie Suzuki V-Strom 650. Zaskoczeni? No i dobrze.
Oczywiście Suzuki i ich mały DL, czyli V-Strom 650 są z nami już od wielu lat i możecie wybierać pomiędzy wieloma generacjami tego motocykla. Pytanie, dlaczego się tu znalazł, skoro silnik generuje aż 68 koni mechanicznych? Ano dlatego, że na rynku dostępna jest cała masa zblokowanych i już zhomologowanych motocykli właśnie do kategorii A2. Więc jeśli dysponujecie tą kategorią prawa jazdy, spokojnie znajdziecie taki egzemplarz. A jeśli jesteście początkujący, ale chcecie motocykl turystyczny, który będzie trwały i prawdopodobnie objedzie świat 3 razy dookoła, to DL650 też do Was trafi. Jeżeli dobrze poszukacie i traficie dobry egzemplarz, to dostaniecie motocykl zasilany silnikiem V2 z dużym bakiem i oferujący całkiem niezły komfort podróży. Jest to motocykl praktycznie niezawodny, spory gabarytowo, bardzo dopracowany motocykl turystyczny, który może z Wami zostać naprawdę na dłużej. Ja osobiście znam człowieka, który objechał tym motocyklem Europę kilkakrotnie i ma na nim ponad 200 000 przebiegu. Nie chce się go pozbyć. Wariat. Dobra, ale żeby nie zabrzmiało, że DL650 to jest taki ideał, więc parę rzeczy się w nim nie zgadza. Przede wszystkim V-Strom jest raczej nudny i DL po angielsku dull, czyli nuda. Oferuje też nieszczególne hamulce, nieszczególne zawieszenie, całkiem sporą masę, bo 214 kg. No i to są podstawowe zarzuty w stronę tego motocykla. V-Strom 650 będzie idealny dla kogoś, kto szuka dużego motocykla adventure, takiego na dalekie podróże, czegoś absolutnie niezawodnego, żeby mieć dużo spokoju głowy, na podróżowanie raczej szosowe z odrobiną szutrów. A jeżeli macie kategorię prawa jazdy A2, to DL650 może Wam zaoferować fakt, że zostanie z Wami troszkę na dłużej, na przykład po zdjęciu blokady. Motocykl numer 7, żeby było trochę inaczej, będzie kompletnie inny od DL-a, czyli nie będzie nudny i mowa tutaj oczywiście o KTM 390 Adventure. No wiecie, pojawił się motocykl, nawet nie jeden z Bawarii, musi pojawić się też motocykl austriacki. Tak samo jak w przypadku BMW, oczywiście KTM też zrobił Adventure'a na swojej mniejszej platformie i wyszło im całkiem nieźle, dlatego że dostajecie motocykl o designie swoich większych, starszych braci, a jednocześnie o dość żwawym silniku i zdecydowanie niezłych własnościach terenowych. Także jak to w KTM-ie, nudy nie będzie. Decydując się na KTM 390 Adventure, dostaniecie KTM-owskiego singla, który wygeneruje aż 43,5 konia mechanicznego i 37 Nm. Zawieszenia WP Apex powinny dawać spokojnie radę z tym motocyklem. Zresztą w roczniku 2023 w wersji ESW dostaniecie też szprychowane koła, bo wiele osób narzekało, że mały Adventure od KTM-a wyjeżdża na odlewach. Na co będziecie narzekać? No zgadnijcie, jak to w przypadku KTM-a, na drobne usterki i powtarzające się popierdółki, które będą Was wzywały do serwisu. Mimo kultowej awaryjności KTM-a trzeba przyznać, że tak jak przez ostatnie ileś lat śledzę to, jak działają, jak pracują motocykle tego producenta, to odnoszę wrażenie, że w kwestii tych takich usterek jest to bardzo często kwestia danego egzemplarza, więc po prostu jeśli traficie bardzo dobrą sztukę, nie będzie się działo z nią absolutnie nic. Jeśli traficie coś troszeczkę słabiej złożonego, to będziecie mieli problemy. Kto powinien szukać KTM-a? Zdecydowanie ktoś, kto szuka najbardziej możliwie terenowego, małego Adventure'a, oczywiście w tej klasie. No i ktoś, kto będzie świadomie wiedział, co musi wziąć na klatę, decydując się na mechaniczną pomarańczę. Motocykl numer 8 to absolutnie kultowa sztuka i mówię tutaj o Tenerce, o Yamaha XT660Z Tenere. Jak widzicie, staram się Wam tutaj w tym odcinku pomieszać troszkę propozycje używane z nowymi, troszkę te większe z tymi troszkę mniejszymi i Tenery 660Z absolutnie nie mogło tu zabraknąć, ponieważ jest to motocykl kultowy. Bardzo terenowy adventure z rodowodem tak naprawdę jeszcze całkiem nieźle i dość głęboko w starych, dobrych, analogowych czasach. Co dostaniecie, decydując się na XT660Z Tenere? No powiem Wam, jeśli jakimś cudem jeszcze nie wiecie.
Tenere to duży, naprawdę dorosły motocykl. Mamy tutaj klasycznego singla, który wygeneruje 48 koni mechanicznych i 57 Nm momentu. Całkiem spory bak, duży prześwit, wysoką kanapę i przyzwoitą masę. Motocykl sprawdzi się bardzo dobrze dla wyższych jeźdźców i jest to w tym zestawieniu jedno z najbardziej prawdziwie terenowych adventure'ów, jakkolwiek by to nie brzmiało. Moglibyście powiedzieć, że Tenera 660Z, ta starsza Tereska, jest tak naprawdę tym, czym były motocykle w latach 90., ale w porównaniu do ich wszystkich zaoferuje na przykład trochę lepiej działające zawieszenie, mimo że sporo tych motocykli ma już je pomodzone i zdecydowanie lepszy układ hamulcowy. Ideałem Tereska jednak nie jest. Tak naprawdę wszystko sprowadza się do sposobu podróżowania, bo Teresa nie będzie idealnym wyborem, jeśli chcecie jeździć we dwójkę, szczególnie daleko. Jako starszej generacji single też nie polubi się specjalnie z autostradowymi przelotami i dużo chętniej szwenda się bocznymi drogami. No i chyba jej najważniejsza wada to ceny ich używek. Absurd. Kto powinien poszukać Tenery 660Z? No, ktoś, kto szuka zdecydowanie terenowego adventure'a, kto jeździ raczej solo i dla kogo osiągi drogowe są raczej drugoplanowe. Zbliżamy się powoli do finału. Na koniec zostawiłem sobie dwa, myślę, ciekawe motocykle. Pierwszy z nich, czyli 9. w naszym zestawieniu, to oczywiście Honda CB500X. Hondy nie mogło tutaj zabraknąć, dlatego że CB500X tak naprawdę można by postawić jako wzór i definicję tej klasy, o której dzisiaj rozmawiamy. Jeśli śledzicie kanał, dobrze wiecie zresztą, że miałem ostatnio okazję pojeździć sobie taką Hondą całkiem sporo i mógłbym o niej gadać i gadać, ale to już macie na kanale. Clue i najważniejsze informacje to fakt, że jest to kwintesencja Hondy, motocykl wykonany poprawnie w każdym calu, tyleż idealnie wykonany, zrobiony i skrojony do tej klasy, co troszeczkę bezpłciowy. Natomiast w 2022 roku CB500X dostała fajny lift, ma 19-calowe koło z przodu, ma fajne zawieszenie Showa i wygląda totalnie jak coś, co powinniście wziąć pod uwagę szukając pierwszego adventure'a. Co dostaniecie kupując Hondę CB500X? Oczywiście sprawdzony i wielokrotnie kopiowany przez niejedną firmę silnik o konstrukcji rzędowej dwójki, który generuje blisko 48 koni mechanicznych i 43 Nm. Jest też mega oszczędny, bo średnie spalanie powinno oscylować w okolicach 3,5 litra na 100 km. Honda CB500X jest też obłędnie wygodna i posiada całkiem niezłą ergonomię dla prawie każdego, bo i mniejsi, niżsi jeźdźcy spokojnie się na niej odnajdą i tym wysokim źle nie będzie. Oprócz tego świetną robotę robi wspomniany przeze mnie zawias Showa. Czy Honda jest ideałem? Absolutnie nie. Z punktu widzenia kogoś, kto by chciał motocykl terenowy, będzie średnio, bo jednak felgi są odlewane, a konstrukcja wydechu uniemożliwia przyjęcie pozycji stojącej, przynajmniej takiej prawidłowej. Oprócz tego na minus, w przypadku jeśli kupujecie nowy motocykl, jest nowa filozofia sprzedawania maszyn w Hondzie, czyli sprzedawania ich w wersji absolutnie podstawowej. Z drugiej strony do CB500X jest mnóstwo akcesoriów, tylko że za wszystko trzeba dopłacić. No i silnik. Jeśli będziecie oczekiwali nie wiadomo jakich osiągów z tej 500-teczki, to możecie się zawieść, dlatego że tego momentu obrotowego nie ma tam strasznie za dużo i brakuje go zarówno na samym dole, jak i na samej górze. Cała reszta? Bardzo fajna jazda. Dla kogo Honda będzie idealnym wyborem? Dla kogoś, kto szuka spokoju, bo wiecie, że to będzie jeździło do końca świata i jeden dzień dłużej, a nawet jeśli coś się stanie, to wszędzie jest serwis części i będzie tak prawdopodobnie forever. Oprócz tego będzie to bardzo dobry motocykl dla początkujących, bo świetnie się prowadzi i wcale nie czuć jego masy. No to będę też nie za wielki, 196 kg. Będzie niezły dla niskich, tudzież dla osób, których fizyczność nie przypomina kulturystów. Przed nami ostatnia 10. propozycja i podejrzewam, że niejednego z Was zaszokuje, bo będzie to Romet ADV 400. Tak, nie przesłyszeliście się. Romet ADV 400. Motocykl, który pokazany był na targach w 2016 czy 2017 roku i kompletnie się nie przyjął. Co prawda kilka osób go kupiło i niektórzy sobie go chwalą, natomiast problem z nim polega na tym, że Romet go wypuścił na rynek zdecydowanie za wcześnie, czyli właśnie wyprzedzili trendy i ludzie po prostu nie skumali, o co chodzi z adventurem o pojemności 400 cm, po co to komu miałoby być, ale naprawdę warto się mu przyjrzeć, bo jest to jedna z najbardziej endurowych propozycji w tym zestawieniu.
W końcu kopiował Hondę XR400. Jeśli zastanawiacie się nad Rometem, dostaniecie motocykl zasilany silnikiem jednocylindrowym, który wygeneruje co prawda troszkę biedne 28 koni mechanicznych i 31 Nm, ale zaoferuje w nadwoziu adventure'owym, a nie crossowym, przypominam, całkiem niezłą, niską masę 162 kg. Ma też duże skoki zawieszeń, które w dodatku są regulowane. Jedyne słuszne rozmiary kół do offroadu oraz ABS z wyłącznikiem. Będzie Was denerwować pewnie to, że pomimo tego, że wygląda naprawdę nieźle, to marka do najbardziej prestiżowych nie należy. Użytkowników denerwuje też brak mocy, szczególnie na górze i niski realny VMAX oraz szereg niedoróbek, takich drobnych rzeczy, które się psują i trzeba go sobie tam trochę poprawiać po fabryce i wtedy działa fajnie. Kto powinien zwrócić uwagę na ADV-ki 400 od Rometa? Ktoś, kto poszukuje rasowego szwenduro, czyli lekkiego, dość uterenowionego motocykla do szwendania się niespiesznie po bezdrożach i to nawet tych takich bardziej wymagających. No i ktoś, komu nie przeszkadza właśnie taki niewielki prestiż marki. W sumie byłoby też spoko, jeśli ogarnialibyście jakieś podstawy mechanikowania sobie dłubania w garażu, wtedy ADV 400 może być naprawdę fajną opcją za rozsądne pieniądze. Więcej o Romecie ADV 400 znajdziecie na kanale Fotomotoblog. Kamil opowiadał o nim kilkakrotnie, trochę nim podróżował, więc wszystkie detale i szczegóły techniczne o tym motocyklu znajdziecie u niego na vlogach warsztatowych. Mam nadzieję, że lista Wam się podobała. Jak widzicie, motocykli w klasie tych takich małych adventure'ów między 300 a powiedzmy 500 z gwiazdką centymetrów sześciennych jest co niemiara, a nawet nie wymieniłem wszystkich, bo są przecież jeszcze kolejne Romety, Vogue, Zontesy i całe morze starych dual sportów, enduro, szwenduro, nie wspominając nawet o blokowanych BMW F750 i 800 GS. Ale jeśli interesuje Cię coś jeszcze lżejszego od tego, o czym mówiłem dzisiaj, to tu zobaczysz film, który zrobiłem o lekkich adventurach. Cześć!